Cześć, z tej strony Gosia. I Miłosz. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku u nas na kanale. Nie wiem, czy poznajecie te kadry, ale przyjechaliśmy w odwiedziny i zrobimy Wam roślinne aktualizacje pozostałej części moich roślin. Tutaj widzicie jest parapet zachodni, który Wam kiedyś pokazywałam, houseplant turach, i tutaj są moje fikusy. Tutaj jest ten taki czarny fikus z czerwonym czubkiem, Ring of Fire, mój Moonshine, i go chyba zabiorę, bo byliśmy ostatnio w Biedronce i żaden z Moonshine'ów mi się nie podobał. I tutaj jest jeszcze Aloes i taki fikus. Ten to w ogóle tak wybujał, jak nas nie było. To jest szok, powiem Wam, jaki on się zrobił gigantyczny. No, niesamowicie pięknie wygląda, ale go chyba już zostawię, nie będę taka, bo kupiłam sobie takiego samego, tylko że różowego. I tutaj Miłosz, pokaż, jakie on ma korzenie wielkie na wierzchu. No, gigantyczne. Także wybujał niesamowicie ten fikus. Chyba z tego parapetu wezmę Moonshine'a, a na wiosnę sobie rozsadzę tego tutaj oto czarnego fikusa. Tutaj jeszcze jest mój gigantyczny Senecio Mount Everest. To z niego sobie pobiorę sadzoneczki. Róża chińska, mój birkinek, to z niego też sobie wezmę sadzonkę. Także no tutaj zostało jeszcze wiele roślin, takich, które niekoniecznie zabiorę, ale wezmę sobie z nich sadzonki, żeby też, wiecie, tak nie ogołacać tego domu też ze wszystkich roślin. I Miłosz też się już buntuje, że mamy za dużo roślinek. No, za szybko sprowadzasz. No, szybko sprowadzam, a nie mamy jeszcze gdzie ich układać, także to tak trzeba, wiecie, stopniowo, żeby Miłosz też zbytnio nie był to dla niego taki szok, że nagle mamy dżunglę w mieszkaniu, tylko tak po jednej roślince, po jednej. Tak, I jest cichaczem, coraz niezauważenie. więcej. I jeszcze mam plan zrobić sobie las w słoiku, tak jak tutaj jest. Zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje. Tutaj jest ta Calathea lancetolistna. Wsadziłam też tutaj kawałek aglonemy. Tutaj jest jakaś paprotka, ta Alocasia poli, o której Wam mówiłam. Ja czasem otwieram ten słoik i wiem, że moja mama teraz też czasem to robi, gdy on jest zbytnio zaparowany. Tutaj zajrzyjcie do środka, co się dzieje, jak te rośliny rosną. Super rosną. Ta Calathea super rośnie w tym słoiku. I sobie właśnie zrobię taki sam do nas, do mieszkania, z takich roślinek, i postawimy go na stole. Będzie fajnie wyglądał, prawda, Miłoszu? Będziemy mieli takich po żelkach? Nie taki, mam taki sam słoik, jeszcze jeden. Czy po landrynkach? I w nim zrobimy taką samą kompozycję, no w takim samym słoiku. Nie. No. Myślałem, że kupimy taki wielki landrynowy. W landrynkach to ja hoduję swoje sadzonki, które dzisiaj chyba zabiorę i też Wam pokażę, ale to chyba troszkę później. Tutaj jest mój biedny regał roślinny. Też kiedyś na nim stały najlepsze okazy, a teraz widzicie zielistka. I zielistka zaczyna kwitnąć, wypuszczać nowe sadzonki. Tutaj są moje filodendrony, które też zabiorę, albo pobiorę z nich sobie nowe sadzonki, bo na przykład z tego Brazila to muszę chyba pobrać sadzonki, bo on tak zmarniał, odkąd miał wciornastki. I tutaj chciałam Wam pokazać, bo nie wiem, czy pamiętacie, miałam sadzonkę z torczyka jubilerskiego i on tutaj zaczął mi rosnąć właśnie w słoiku po landrynkach. Tutaj, Miłoszu, możesz pokazać, widzą. On jest tutaj. Widać to? To ten taki z żyłkowaniami. Ten. Pokazuję go z On- każdej strony. On całkowicie zamarł i tak wrzuciłam ten ogryzek, nie licząc na wiele, do tego słoika ze spagnum i on zaczął tutaj rosnąć. Także fajnie, może coś z niego będzie, kiedyś go wyjmę z tego słoika. A na tym parapecie w ogóle była inwazja mszycy, to co kiedyś Wam opowiadaliśmy. I tutaj jeszcze widzę mszycę na tej mojej szeflerze. Tutaj ma na czubku. Miłosz, możesz to pokazać z bliska. Nie widać. Widać te takie kropki czarne. No niestety muszę ją ponownie umyć, bo ja też zamierzam zabrać tą szeflerę. Także no mam nadzieję, że Was trochę uspokoiłam, że nic złego się nie dzieje z moimi roślinami. Rosną słabo, bo słabo.
Widzę, że dużo roślin zmarniało, ale nie zwalam to na winę opiekującej, bo wiem, że to ogląda, tylko no może być to też kwestia jesieni. No ale wszystko żyje, wszystko jest na razie w takim stanie jakby co do odratowania. I też muszę sobie zabrać trochę doniczek, no i też dzisiaj zabierzemy parę roślinek do domu. My teraz idziemy z misją do sklepu. Do Iska. Tak, do Iska, bo tam są ponoć niesamowite promocje, a nam się tam podobał taki dozownik na mydło. To raz, ile? Za 10 zł jest teraz? Chyba 20 i 15 zł kubeczek. A wcześniej były po 40? No, także były drogie, a były ładne, także może uda nam się kupić po taniości. I komodę też będziemy patrzeć? Tak, i zobaczymy jeszcze taką szafkę jedną. W sklepie na szczęście nie było zbyt wiele osób, więc udało nam się wszystko swobodnie nagrać. I tutaj już jestem przy celu naszej podróży, czyli po taki zielony dozownik na mydło. I z tej kolekcji też były kubeczki i taka tacka z zielonego, takiego przeźroczystego szkła. I dozownik był za 20, kubeczek za 15, a tacka za 30 zł. Powiem Wam szczerze, myślałam, że te tacki będą trochę większe, gdy oglądam je w internecie, więc ostatecznie na nie się nie zdecydowaliśmy. I tutaj oglądałam też inne dozowniki na mydło z myślą o płynie do mycia naczyń, ale jakoś tak nic mnie nie przekonało. A te, co mi się podobały, dozowniki, to niestety były troszkę za drogie, więc poczekam na promocję albo kupię coś innego. I ostatecznie wzięłam ten zielony dozownik i kubeczek do naszej łazienki, więc pójdziemy w zielone dodatki. I chcieliśmy kupić też stolik kawowy, ale nie podobało nam się wykończenie tego mebla, bo było ono z MDF-a, więc no jakoś tak nas nie przekonał. W Isku są też piękne meble bambusowe. Tutaj widzicie śliczna bambusowa ławka i stołek, ale to też trzeba czekać na promocję. Oglądaliśmy też tekstylia, były takie ładne szałwiowe poduszki za 40 zł, no i żałuję, że ich nie kupiłam, może następnym razem. I tutaj oglądałam też inne tekstylia, no warto popatrzeć, bo było dużo przecenionych rzeczy, nawet fajnych gatunkowo, więc się opłacały. Oglądaliśmy też podkładki na stół do kuchni i też nas jakoś nic nie przekonało, chociaż były różne w różnych cenach, ale jakoś tak chyba kupimy coś przez internet, bo wcześniej sobie upatrzyliśmy już takie podkładki dwustronne. I tutaj poszliśmy oglądać meble, różne regały i komody. I tutaj zobaczyłam taki ładny regał, no wiecie, w sam raz na rośliny. Tutaj jest w wersji białej, kosztował on 400 zł i był też regał taki sam w wersji czarnej i chyba zdecydujemy się w przyszłości na ten regał właśnie w wersji czarnej, bo on będzie nam bardziej pasował do naszych dodatków. I tutaj jeszcze była taka komoda, ale jednak się na nią nie zdecydowaliśmy, bo była za krótka dla nas. I poszliśmy też do Auchan, a tam była przepiękna dostawa roślinna. Jeśli jesteście z Wrocławia, no to polecam Wam właśnie Auchan w centrum handlowym Korona, bo tam właśnie nagrywaliśmy ten film i tam były te piękne rośliny. Tutaj przepiękne krotony za 100 zł, no i ostatnio mam fazę na rośliny o kolorowych liściach. Były takie piękne juki, epipremia na palikach kokosowych, tutaj widzicie gigantyczne łosie rogi, ciekawe kompozycje z choi na palikach kokosowych, no pięknie się prezentowały te rośliny. I tutaj był taki regał z roślinami przecenionymi, a tam nawet całkiem w dobrym stanie były Senecio Mont Everest. Tutaj był nawet mikansik, też całkiem zdrowy, fajny, jakieś kalanchoe. No i tutaj widzicie, było też pełno wielkich roślin, jakieś pachiry, gigantyczne paprocie. No naprawdę przepiękna dostawa. Tutaj Calathea White Fusion. No ona była trochę akurat zmasakrowana, ale za 50 zł Calathea White Fusion nawet się opłacała. I przepiękne, zdrowe asparagusy. No piękna dostawa, nie mogę przestać jej podziwiać. Było też pełno kluzji,
Tutaj widzicie jakieś Birkiny, Prince of Orange, on dawał taką plamę koloru, takich żółci i pomarańczy, też naprawdę ładnie wyglądał. Były też cudowne sukulenty, tutaj widzicie patyczaki, różne kaktusiki. No przepięknie wyglądały te sukulenty, no Miłosz sam się nawet z tym zachwycał, powiedział, że jak tapeta, były tak pięknie ułożone te sukulenty. Były też Senecio Mount Everest jeszcze więcej i przepiękne Echeverie. I te wszystkie sukulenty były w cenie około 10 zł. Było też pełno Sansevierii przeróżnych, tutaj widzicie Moonshine i inne odmiany. Były też takie kolorowe dracenki, no też mnie kusiły, ale na razie ja nie kupuję roślin do nowego mieszkania, póki nie zwiozę wszystkich swoich, które zostały w domu. Były też takie ciekawe filodendrony o gigantycznych liściach. Tutaj chciałam Wam pokazać nazwy, ale niestety się źle nagrało. No i były one za 33 zł, więc też fajna cena jak za takie duże okazy. No i tutaj widzicie, no jak w dżungli te rośliny. A po drugiej stronie regału były przepiękne, zdrowe syngonia. Tutaj widzicie, Neon Robusta robiło taką piękną plamę koloru różowego i były też takie ciekawe rośliny. Ja pierwszy raz widziałam tą odmianę. No przepiękne, takie miętowe z bordowym liście i tutaj pokazuję Wam jej nazwę. No i też była ona całkiem niedroga. Były też takie rośliny standardowe, skrzydło, kwiaty. I tutaj były też takie regały ze świeżą dostawą. Tutaj widzicie, były filodendrony za 10 zł. No też bardzo fajna cena, jak za takie ładne, zdrowe rośliny. Poniżej było Syngonium mochich, to jeszcze więcej Prince of Orange. No i było też pełno kaktusów i te kaktusy były za 5 zł, więc też bardzo fajna cena moim zdaniem. I jeszcze więcej sukulentów. No były przepiękne sukulenty w Auchan, więc jak lubicie sukulenty, to naprawdę Wam polecam. Tutaj widzicie aloesy, jakieś szczepione kaktusy, opuncje. No naprawdę było w czym wybierać i też piękna nowa dostawa Sansevierii. No i jeszcze poszłam rzucić okiem na doniczki i osłonki, czy jest coś przecenionego, ale niestety nic mi nie wpadło w oko. My wróciliśmy po wielu misjach. Wielu, naprawdę wielu. Powiem Wam, było strasznie. Też przywieźliśmy dużo rzeczy z domu i dużo roślin, ale rośliny będą w następnym odcinku, bo będę też robiła przesadzanie, bo przywiozłam swój sprzęt do przesadzania i doniczki. A teraz robimy sobie taki haul z tego, co kupiliśmy, bo byliśmy dzisiaj jeszcze w wielu sklepach. Poza tym, co Wam pokazywaliśmy, bo byliśmy jeszcze w Action, w Rossmanie, Pepco, Deals, Isk i co tam jeszcze? W aptece byliśmy. Tak, w wielu miejscach byliśmy. Także no to co w Isku kupiliśmy, to widzieliście, kupiliśmy taki dozownik na mydło do łazienki, do kompletu kubeczek na szczoteczki. Bardzo fajne są. Tak, bardzo ładne, one nam się już podobały wcześniej, ale były za drogie. A w Isku, wiecie, nie opłaca się kupować bez promocji. Miałeś kiedyś taką promocję na krzesła, że było kilkadziesiąt złotych były. No, tam kiedyś moi rodzice kupili też w Isku krzesła, że wychodziły bardzo tanio, także tam się opłaca polować i czekać na promo. Tam bardzo często coś za 50%. Tak. Te moje krzesło przecież kupiłem za pół ceny. No, Te gamingowe. Jeszcze kupiliśmy kolejny dozownik, taki, tym razem do kuchni i on jest z Rossmana, on jest w takie rowki. On jest z tworzywa i powiem Wam, on też był mocno przeceniony, bo on był za 10 zł. I akurat będzie nam pasował do kuchni, bo jest biało taki srebrny i nie będziecie oglądali więcej Tymka Ale to w jest tle. super sprawa, taki dozownik do kuchni. No nie To leje u się was to tyle poznałem, bo Tak. całe życie miałem, że z butelki wszyscy No. wylewali, a jak do tego się przeleje, to cyk, cyk, cyk. Tak, nie leje się tyle płynu. Kupiliśmy też herbaciany adwentowy kalendarz w Rossmanie, bo planujemy vlogmas, nie wiem jak to wyjdzie. No filmy raczej nie będą codziennie, ale będą na pewno często, częściej niż teraz. Planujemy, powiem w ten sposób. Może się uda co drugi dzień. Tak, i chcieliśmy mieć jakiś kalendarz adwentowy urozmaicający content i też my lubimy herbaty, więc wzięliśmy herbaciany kalendarz adwentowy, te herbaty ze słoniem, one są dobre, więc na niego się zdecydowaliśmy. Miłosz już chciał pod vlogmasa kupić mi nawet taki wypasiony kalendarz Only Bio, ale wiecie... Only Bio i Vettel. Tak, ale wiecie, ja nie jestem taką aż
graciarom takich rzeczy, kosmetyków 150 zł. do włosów, no żeby właśnie kupować takie coś za 150 zł. Także tam połowa rzeczy pewnie by mi się nie przydała, więc wiecie, no nie ma co sobie zagracać i kupować na siłę. W Deals kupiliśmy baterię do alarmu w aucie i do pilota do bramy, do garażu. Tak, dużo jak potrzeba. Tak? Byliśmy w tym, w Dealsie i były za 6 zł 8 baterii, a potem byliśmy w Rossmanie i patrzę, 2 baterie za 32 No, zł. także w tych takich sklepach one zazwyczaj są wszystkie razem. Nie wiem, czy u Was w miastach też tak budują, że jest Action, Pepco, Deals, Rossmann Teddy. i Teddy. Tak wszystko w kupie, w takich ala centrach handlowych. 2 takie mamy tutaj. I tam w każdym sklepie są inne ceny, także my tak sprawdzamy, co w którym jest taniej. Byliśmy też w Biedronce, bo Miłoszowi w aplikacji Biedronki wypadł ser Mazdamer. A, mój ulubiony. Tak, ulubiony Miłosza. A już jak byliśmy w Biedrze, to poczyniliśmy duże zakupy w Biedrze. Ciężkie. Mogę odnośnie sera anegdotkę powiedzieć? No możesz. No Bogusia tak nie jest smakoszem serów i zobaczyła jaka gołda jest tania. Pamiętasz? Niedobra była gołda. I mówi, musimy kupić gołdę, chcę sprawdzić. I ja mówię, to jest najpaskudniejszy ser. Nie, Gosia musi sprawdzić. I potem każdy plasterek cierpiała. No, tylko do tostów się gołda nadaje, już miał rację. I tak, i kupiliśmy w Biedronce chleb Gepard. W ogóle był jakiś ten żul przed nami w kolejce i tak śmierdział. I teraz ten chleb mi tak zaleciał, ale jednak to nie on tak śmierdzi. Do bułki, woreczek, Nie wiem, coś mi tak śmierdzi teraz. żulem. Geparda kupiliśmy chleb. Kupiliśmy sałatę, tym razem jakąś mieszankę, bo w ogóle nie było rukoli ani rozpączki, nic Dzisiaj takiego. były takie... Tak? Nie. Dzisiaj były takie kolejki gigantyczne, po kilkadziesiąt osób No do kasy. strasznie było. Kupiliśmy te bułki grahanki, bo ten dietetyk znany z YouTube'a je poleca. I on mi zabronił jeść podniczki keczupu. Tak. Powiedział, że ten co nie lubię, Madero. Wybaczcie, że ja tak wszystko obwąkuję, ale coś mi tutaj zajeżdża. Chleb kolejny kupiliśmy Geparda, no i kupiliśmy soki, wiecie, czasem chce się człowiek napić czegoś innego, ale to bym się najchętniej kolki Miłosz napiła. To nie wzięłaś. Droga była kolka. No tak. Ale Polka ma duży podatek tak, cukrowy. kupiliśmy rwiwę, nektar bananowy, 2 sztuki, bo była To jest druga, Riviva. tak, druga była 50% taniej. Jeszcze wylosowałem na drugim moim Tak. telefonie. I jeszcze Miłosz wylosował nektar grejpfrutowy, bo Miłosz najbardziej ten lubi. Tak to I jest 3 jak się ma. sztuki musieliśmy kupić. Tak to jest jak się ma swój telefon i pracowniczy. Można mieć 2 aplikacje No. Biedronki. Ja też mam 2 telefony, to A na jednym masz. ale na jednym mam, bo ja już nie jestem taka szalona jak Miłosz, żeby losować na każdym ze swoich telefonów. Za serię prawie 5 zł taniej było. Tak, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Było naprawdę urozmaicenie moim zdaniem. Więc jeśli Wam się podobało, nas lubicie i chcecie nas wesprzeć, to zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Będzie nam bardzo miło, my się cieszymy z każdego nowego subskrybenta. No i oczywiście standardowo komentujemy, lajkujemy ten film. Tak, Miłoszu? I kupujemy koszulki z pandami. Tak, i Albo mamy kółeczki. jeszcze nasz sklep z pandaciuchami i różnymi gadżetami. Także zapraszamy, linki zawsze są na dole w opisie filmu. To do następnego. Pa! No, trzymajcie się.